Przygotowywałem dla Państwa, jak obiecałem, analizę wywiadu Anny Mandreli z Grzegorzem Braunem. Tak w ogóle to witam się z Państwem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pokasowała mi się, poprzestawiała w programie do montażu i niestety to się opóźni. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale przedstawiłem tutaj fragment wypowiedzi Grzegorza Brauna z tego wywiadu, w którym przywołuje jako wyraz jakiejś zdrady, jakieś porzucenia ideału, jako tego, że jest jedyny, postawę Sławomira Mentzena, który rozmawiał z prezydentem Dudą, nawet zapewniał jakiś rodzaj kontynuacji prezydentury Dudy. Teraz już wiemy, że tą kontynuacją jest człowiek z kancelarii Dudy, który przyszedł do Nowej Nadziei i Konfederacji. Tak. Dalej, wyrzucał Bosakowi hasło byle nie Trzaskowski, co w kontekście tego, co później zrobił Grzegorz Braun, brzmi jak śmiesznie i hipokrytycznie, bowiem później to nie Bosak, nie Mentzen, tylko Braun wsparł wprost Nawrockiego. I nie jest to mój zarzut, że wsparł, tylko że mamy tu miejsce ze swego rodzaju moralnością Kalego. Braunowi wolno, innym nie wolno. Gdy Braun tworzy szeroki front z ludźmi, którzy atakowali obrońców kościołów, mówili, że obrońcy kościołów są sługami i wspierają nowy porządek świata, że są sługami Kaczyńskiego. Ludzie, którzy mówią, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tak jak Sebastian Pitoń, a do kościoła nie chodzą, a kiedy im zwracam uwagę, że atakujecie obrońców kościołów i nawołujecie ich, by nie bronili tych kościołów, to mnie oskarżał, że chce bić dziewczynki i mówił, że jestem tchórzem, odwracając uwagę od mojego argumentu, który Państwu za chwilę przedstawię. A dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że tenże Sebastian jest w orbicie szerokiego frontu Grzegorza Brauna. Ostatnio nawet sam mówił, że jest już członkiem Korony. I tak, Sebastian, jak dzwoniłeś do mnie ostatnimi razy, myślałem, że mnie przeprosisz za to, co mi gadałeś, za to, jak mnie oczerniałeś na Facebooku, w komentarzach przed innymi ludźmi publicznie, że chcę bić dziewczynki, gdy mówiłeś głupoty, gdy ci zwracałem uwagę, że z ciebie taki libertarianin, tyle się w teorii nagadasz pięknie o tym, tak ci mówiłem, ale jakoś jak katolicy chcą bronić swojej własności przed dewastatorami, agresorami, to nagle im nie wolno, mają zostawić. Jeszcze nawet abstrahując od tego, że to jest świętość, że tam jest najświętszy sakrament, czego ty jako ktoś, kto nie chodzi do kościoła, co sam mówiłeś u siebie w programie kiedyś, możesz kompletnie nie rozumieć. I dlatego ja, Sebastian, nie chcę z tobą rozmawiać. Już próbowałem, ale wiesz, nie będę ci tłumaczył, co ty powinieneś powiedzieć. Tak samo Grzegorzowi Braunowi, któremu dałem na piśmie to, co chciał. Tak jak chciał. I ma wszystkie moje argumenty. I ten Grzegorz Braun, który tworzy szeroki front z ludźmi, którzy atakowali obrońców Kościoła, oczerniali ich, nawoływali, by nie bronić swojej własności. A to jest przecież postulat nawet z perspektywy takich niechodzących do Kościoła libertarian, jak najbardziej taki wolnościowy. No, ktoś ma prawo bronić swojej własności, jak jest ona atakowana. Nawet z takiej materialistycznej perspektywy. Ale nagle, kiedy co do czego przychodzi, to się zabrania tym, co bronią swojej własności i wtedy jak najbardziej mają prawo użyć agresji nawet, żeby bronić słabszych, bronić swojej własności. Mówiłeś o tym, że dziewczynki były bite przez obrońców Kościoła. Nie, wśród agresorów byli bojówkarze z Antifi, którzy pobili dziewczynki, nawet w Warszawie czy gdzie indziej, którzy atakowali kościoła. Wśród obrończyń kościołów i obrońców były dziewczynki. Także to jest argument absurdalny. I ty mi na ten argument, na wskazanie ci tej twojej niekonsekwencji odpowiedziałeś atakiem na mnie, tak jak kiedyś odpowiedział atakiem człowiek, który mnie zapraszał na wywiad, a kręcił się wokół Korony Brauna i pobudki bodaj, a jak mu to przypomniałem, kiedy zapraszał mnie na wywiad online, tak, to nagle zerwał kontakt. Kiedy mu przypomniałem, ale zaraz możemy się spotkać na żywo w Krakowie, bo się znamy osobiście ze spotkania, to nagle zerwał kontakt. Później się okazało rok temu, czy półtorej roku później, że on stał za Fundacją Patriarchat, która zaprosiła Korwina. Korwin nawet się z tego wycofał, odciął od tych słów, w sprawie tych słów dobytek, które to słowa zostały przyklejone do Konfederacji w sposób fałszywy i nieuczciwy. I dalej, tenże Braun, tenże Sebastian Pitoń atakują na przykład Mentzena i dziwią się razem z Pińskim, który to Piński mówił, sugerował, że Mentzen już planuje wrzucić Brauna. No tak, tylko że Jan Piński, znowu ten proaborcjonista, który zaprasza aborcjonistki, które
jakby szydzą w sprawie tej Oleśnicy i gdy Braun zapytano tego Pińskiego o jego sprzeczne z deklaracjami Brauna poglądy i o ich jakby kumplowanie się, pisanie razem prac, Braun go ani słowem nie skrytykował. Ani słowem. Tylko polecił jego pracę i wystawił mu laurkę, jaki to inteligentny, że jeszcze te prace poleca. Tak samo z Sebastianem Pitoniem ani słowem nie skrytykował jego poglądów. I to jest sprzeczne z cywilizacją, może nawet nie turaństwo, ale z cywilizacją łacińską, gdzie nie mamy względów na osoby. I to jest dlatego hipokryzja, bo tenże Braun, co zaraz zobaczymy w tym wywiadzie, on wręcz wymaga, nawet taki szantaż zawoalowany buduje, tak zaatakował doktor Annę Mandrelę, kiedy ta mówiła, że ona tak jak kiedyś nie atakowała Grzegorza Brauna, tak teraz nie chce przyłączyć się do ataku na Mentzena i wtedy Braun ją zaatakował i mówił, to szkoda, jej przerywał i próbował ją ośmieszać, mówił, urealnie pani realizm, obalał chochoła, kiedy Mandrela mówiła o tym, że w drugiej turze największe szanse mają Trzaskowski z Nawrockim i to jest jej realizm, to Braun jej przerwał i powiedział, że urealni jej realizm i że wierzy w sondaże, ślepo wierzy w sondaże. I jaki dał przykład? Jeśli chodzi o wiarę w sondaże, uciekł od przykładu Trzaskowskiego i Nawrockiego, który to przykład był przejawem realizmu, zresztą później potwierdzonym, i zaczął dywagować na temat swojego przypadku. Że jest on nierealistyczny i mówię to jako człowiek, który ja chyba jako jedyny przewidziałem wynik Brauna. Mówiłem, że będzie walczył o 8%, dawałem mu powyżej 5 już w dniu, kiedy wystartował. Wtedy powiedziałem, że będzie walczył o 8. Tenże Braun. I na czym polega tutaj ta hipokryzja? Że on sobie pozwala tworzyć szeroki front z różnymi ludźmi, których nawet słowem nie skrytykuje. A kiedy Bosak mówi byle nie Trzaskowski, to ten mu wyrzuca jakieś uwikłanie polityczne. Mentzenowi wyrzuca mówienie o kontynuacji polityki Dudy. Później się okazało, że tą kontynuacją jest przejęcie posła z kancelarii Dudy. I to zarzuca ludziom, którzy rozmawiają z Trzaskowskim czy z Dudą, bo Mentzen rozmawiał i z Trzaskowskim, i z Dudą. Szydził sobie z Mentzena, że nie chodzi na piwo z byle kim. To jest znowu jakaś taka nobilitacja piwa, jakby było czymś nie wiadomo czym. Piwo to piwo, zwykły napój. Jak się kogoś zaprasza u siebie gości, u siebie w swoim lokalu, to się daje mu to, co chce gość. Jeżeli jest w asortymencie piwo, to się daje piwo, jeżeli to jest jakaś specjalność miejsca. To jest normalne. I wyrzuca rozmowy, czy też próbę kontynuacji, która to jest wartością konserwatywną, bo tak Braun sam się ogłasza państwowcem, to państwowiec z definicji zawsze stara się kontynuować, gdzie się da, tak samo konserwatysta. Jeszcze jak ktoś, kto walczy o tradycję. I wyrzuca to komuś, kto wcześniej i Trzaskowskiego, i Dudę ostro krytykował, co też w tej mojej niedokończonej analizie przedstawiałem na przykładach. I wyrzuca to ktoś, czyli Grzegorz Braun, który z członków swojego szerokiego frontu za haniebne, oszczercze, plotki, powoływanie się na wiewiórki, akurat to nie szeroki front, ale ludzi, którzy w mediach, tak, poza jakby działalnością polityczną, ale też wypowiadających się na tę politykę jak Jan Piński, on ich tylko pochwalił, tylko im laurkę wystawił. To jest plemienność, swoich kumpli nie skrytykuje, ludzi, z którymi współpracuje, bo teraz to mi jest wygodne, ani słowem nie pisnę, a nie Braun, tylko Mentzen i Bosak robią coś przeciwnego. Starają się współpracować, czy też nawet nie współpracować, ale rozmawiać tam, gdzie się da, z ludźmi, których wcześniej ostro krytykowali. I to jest postawa zgodna z cywilizacją. Że pan poparł Andrzeja Dudę. To 10 lat temu, prawda? 10 lat temu, kiedy jeszcze... Słyszeli Państwo to, co puszczałem? Anna Mandrela wtedy zwróciła uwagę Braunowi, ale przecież pan poparł pan Andrzeja Dudę w drugiej turze. Pan Grzegorz mówi 10 lat temu, a kilka miesięcy później, jak nie nawet kilkanaście tygodni później, poparł Nawrockiego. Czyli tu się wyparł, że to było dawno, a tu zrobił to samo. To jest człowiek, który szyje sobie narrację talmudycznie. Tyle mówi o talmudyzmie, tyle mówi o cywilizacji łacińskiej, o której mówi już w swoim pierwszym wystąpieniu, jednym z pierwszych z Konfederacją, razem z Korwinem i Winnickim, w 2019 bodaj roku, jakoś na wiosnę, powołując się na cywilizację łacińską i wtedy też w tym wywiadzie, spróbujcie sobie wyszukać, i Winnicki, i bodaj Korwin mówią, że
To jest też, że Braun tutaj zarzuca Menckenowi pójście w centrum i odejście od jakichś pierwotnych idei Konfederacji. A jakie te idee miała Konfederacja? Wtedy w tym wywiadzie Korwin mówił, że w Konfederacji są ludzie tacy jak centrowi właśnie, tacy jak Leroy, którzy nie chcą wyjścia z Unii, którzy chcą ją zreformować od środka. Są też tacy, którzy chcą wyjścia z Unii i są też tacy, którzy chcą powrotu do jakiejś EWG. Miała to być koalicja właśnie od centrum do prawa, taka szeroka. Więc od jakich idei odchodzi Mencken, kiedy idzie do centrum? Poza tym tu mamy jeszcze taka manipulacja, że pójście do centrum, po centrum to jest pójście po wyborcę centrowego, który nie interesuje się polityką. No i czasem bardzo dobrze, bo ta polityka, nawet ci super zaangażowani, to jest właśnie problem nas, działaczy, którzy się interesują polityką. Często nie mamy dostępu do źródeł informacji, tylko jakichś newsów medialnych, doniesień. Wierzymy temu, kto lepiej szyje narrację. Obecnie bardzo dobrze dla pewnej bańki, pewnej grupy ludzi szyje Braun, takich kontestatorów i łapie takie kontestacyjne wątki jak z tymi komorami gazowymi i ciekawe, wyzywa na dyskusję, dysputę. Ja, panie Grzegorzu, chętnie z panem kiedyś porozmawiam. Mam nadzieję, że się uda was zebrać w grupie razem z Sebastianem, może niech przyjdzie Jan Piński. Wszyscy razem. Przyjdźcie. Bo ja mam wam wszystkim coś do powiedzenia. A nie tak pojedynczo. Ja już z wami nie chcę rozmawiać prywatnie. Bo już próbowałem. I widziałem, jak to się kończy. Z panem Włodzimierzem Skalikiem też. Z wszystkimi wami mam dużo do porozmawiania. Tylko przy kamerach publicznie na żywo. Możecie się wszyscy zebrać. Może pani Jaruzelska przyjść. Może pan Gadowski przyjść, który Bosaka nazywał chłopczykiem Giertycha przed laty, jak mu to wykazywałem, jak kompletnie nie podawał żadnych argumentów, operował insynuacjami, jak Grzegorz Braun w tym jest też niekonsekwentny, że on... Jego błąd polega na tym, tak jak to mówiłem w poprzednim materiale, że jego działalność, jego metoda działania jest odwrotnością tego, co głosi. Podałem już państwu przykład i wykazałem przykład tej cywilizacji łacińskiej. Jemu wolno, innym nie wolno. Jemu wolno insynuować, ale jak ktoś insynuuje, na przykład doktora Czerniaka, pamiętam, to jak pięknie mówił, świetnie to wyłożył, że insynuacja właśnie na tym polega, że nie mówi się wprost, ale tak, żeby wszyscy zrozumieli. Najpierw Grzegorz Braun potępiał insynuację, potem sam insynuował. Kandybie z Platformy, tak, komuś, z kim się politycznie kompletnie nie zgadzam, ale po samym nazwisku insynuował mu banderyzm. Podczas jak się okazało, rodzina tegoż, nie Bandery, tylko Kandyby uciekała przed banderowcami. I o ten paradoks, pamiętam jak Grzegorz Braun omijał wypowiedzi, z takim oburzeniem spotykały się wszelkie głosy pytające go o związki z żydostwem na podstawie nazwiska, tak? Które jakoś się tam kojarzy, czy z Niemcami. No też by mogli Braunowi wiele rzeczy insynuować na podstawie nazwiska. No i tak, to byłoby tak samo nieuczciwe. No ale czemu im nie wolno, a Braunowi wolno? Dalej, po insynuacjach, bo insynuacja to jest przykład takiego talmudycznego faryzeizmu, kiedy ja literalnie czegoś nie mówię, tak jak poseł Ćwik wobec Menckena, on pieniędzmi obracał. Tak, jak mówi to w takich emocjach, to wszyscy sobie kojarzą pieniądze z czymś strasznym, z malwersacjami. No a potem się wykręci, że ja wcale nic mu literalnie nie zarzuciłem. I to jest właśnie przykład faryzejskiego literalizmu, talmudyzmu, który polega na tym, w związku, jak to Jan Piński mówił świetnie w swoim materiale Sekret mądrości Żydów, ja polemizuję tu z Pińskim i pokazuję, że to nie jest wcale przejaw inteligencji wielkiej. Nie mówię, że Żydzi nie są inteligentni, nie? Tylko że to jest przejaw materii literalnej, materii symulakrów, materii substytutów rzeczywistości, w której się wyspecjalizowali, bo odebrano im świątynię, zburzono świątynię, nie mieli obowiązku świątynnego, a więc w Talmudzie wykształcili się na obowiązku pisania i czytania, a więc operowania nie rzeczywistością, ale substytutami rzeczywistości. Dlatego byli później specjalistami w likwie, w operowaniu właśnie pieniędzmi bez pokrycia, znakami bez pokrycia, narracjami bez pokrycia, marketingiem, który też jest pustą jakby sprzedażą opowieści o superprodukcie bez pokrycia w tym realnym produkcie. W tym są świetni, w tym są właśnie w teatrze, w sztuce, w literaturze. To też są fikcje, zastępstwa rzeczywistości. I w tym się wyspecjalizowali. I tą metodą właśnie działa też Braun.
Tak jak w przypadku tych komór, które wprost powiedział, że prawdą jest, że niektórzy tam, te superorganizacje żydowskie walczą z prawdą, jaką jest. I tu wymienił między innymi, tak, dajmy na to, jak niektórzy mówią, że dajmy na to oznacza tylko, że podanie przykładu hipotetycznego. Nie. Dajmy na to, że jedną z prawdziwych sytuacji, z tych praw, które są tak zwalczane przez środowiska żydowskie, jest jakby jedną z tych fałszywych narracji są te komory w Auschwitz. Komory w Auschwitz. Komory gazowe w Auschwitz. I jeszcze Braun tam dodał, co potem dodał? Wcześniej wymienił słowo, że to jest prawda, tak? Że zwalczana jest prawda, że tych komór, że te komory w Auschwitz to fake. Fake, czyli coś fałszywego, nieprawdziwego. Czyli fake, użył słowa fake. Wcześniej użył słowa prawda. Że prawdą jest to, że komory w Auschwitz to fake. Ktoś by mówił, że chodzi o komory w liczbę mnogą. A dalej w następnym wywiadzie Grzegorz Braun powiedział, że nie, on nie orzeka, jak to tam było, ale że on zwalcza ogłaszanie niepewnych rzeczy jako pewników. Zaraz, sam sobie zaprzecza, bo właśnie w tych słowach, które przed chwilą wypowiedział, w tym wywiadzie w telewizji Wnet, on nie przedstawił tego, że to jest fake, że brak tych komór to jest hipoteza, że może ich nie być, ale on wprost stwierdził, że komory w Auschwitz to fake. Dogmatycznie, bez żadnej niepewności, bez przedstawienia, że to taka hipoteza. Nie, on stwierdził, że to fake. Później powołał się na raporty Pileckiego, według którego tylko w tym trzecim, już po wojnie, raporcie, którego jakby autorstwo nie Pińskiego, przepraszam, tylko Pileckiego podważył. A jak się później okazuje, i to Anna Mandrela przytaczała i inni, że również we wcześniejszych raportach była mowa o gazowaniu, o wysyłaniu do gazu z 1943 roku. Czy odpowiedział Grzegorz Braun na zaproszenie Anny Mandreli, która się zajmowała tym tematem do rozmowy? Nie. Jeszcze nie. Mamy nadzieję, że odpowie. Nie wiem, czy przy tej okazji, ale przy jakiejś innej. Chętnie bym sobie z panami pogadał. Jeszcze rzeczywiście w najczarniejszym śnie trudno było przyśnić, że Andrzej Duda Ale wygłosi wtedy też przemówienie. już byli tacy, którzy krzyczeli PiS to jedno zło, prawda? No tak, ale ja nie jestem wyznawcą filozofii im gorzej, tym lepiej. I przyznam, że nie zakładałem, że Andrzej Duda będzie wzywał do tego, żeby zniknęła granica polsko-ukraińska. Ja tego nie zakładałem. Tak jak jeszcze 5 lat wcześniej nie zakładałem, że Jarosław Kaczyński... Zaraz, ale teraz pan Nawrocki dalej jest kandydatem tego samego obozu PiS-u, który tak zwalcza. Grzegorz Braun. Dalej, tenże Grzegorz Braun już tutaj przedstawia jako wielki zarzut do Nawrockiego sprawę Jedwabnego właśnie. Braku wbicia łopat do Nawrockiego jako prezesa IPN-u. A później tego Nawrockiego poparł. Czyli po prostu sam się zamotał w swojej narracji, co mu Anna Mandrela może nie ma takiej zdolności dominowania dyskusji swoim głosem. Przepraszam za tą intonację. No ale mu wykazała na poziomie merytorycznym niekonsekwencje, tak samo w swoich tweetach. A Grzegorz Braun zawsze wykręci narracją na swoje. Zawsze wykręci na swoje, tak jak z tymi komorami. Najpierw z pewnością to fake. Niestety, to prawda. Prawdą jest, że to fake, że komory w Auschwitz to fake. Nie przedstawia tego jako hipotezy, tylko jako pewnik. A później twierdzi, że walczy z ogłaszaniem Hagat jako pewników. Tak, rzeczy niesprawdzonych jako pewników. Nie. Sam pan wygłaszał wczoraj jako pewnik niesprawdzoną rzecz, że te komory to fake. To fałsz. Ktoś powie, że to pan mówi tylko o poziomie informacji. No moglibyśmy wejść w taką narrację, ale jak to sam pan przyznał w teorii insynuacji, chodzi o to, istotą jest nie to, co się literalnie mówi, bo to jest taki literalizm faryzejski, talmudyczny. Operowanie na symulakrach, substytutach rzeczywistości. Ale istotą jest to, jak komunikat wybrzmiewa w mediach. Istotą jest to, jak komunikat wybrzmiewa w mediach. I
To samo zarzucałem panu Marcinowi Majewskiemu w ostatniej polemice. Ja za chwilę powiem, już mówiłem to ostatnio, jak się te wątki łączą. Który zarzuca mi, mówi mi, że on wypowiada się w języku social mediów. Ja mówię, zaraz. I dlatego, a jednocześnie zarzuca mi, że nazwałem jego jakby podważanie tradycyjnego nauczania o konsekwencjach grzechu pierworodnego na podstawie biologii, współczesnego poziomu wiedzy biologicznego, to jest stary modernizm, scjentyzm, czy nawet neosadyceizm i że to jest wciskanie kitu. Przedstawianie tego twierdzenia jako czegoś, co wynika z nauki. Teraz to już wracam do pana Majewskiego. A pan Majewski się obraził, odwołał spotkanie, na które byliśmy umówieni, bo zobaczył, że ja go tak krytykuję, że polubiłem komentarz, w którym rzeźnik oceniający ciało martwego człowieka na podstawie jakby analizy jego mięsa jest prymitywem, tak napisał ktoś w komentarzu i to było porównanie do biblistów ogólnie. Pan Majewski to wziął do siebie, ja ten komentarz polubiłem, bo to trafne porównanie. Tak właśnie wygląda redukcjonizm biologiczny. To nawet jeszcze nie tylko materialistyczny, ale biologiczny, no bo po pierwsze to jest redukcja do samej biologii, abstrahując od tego, że Majewski nie jest biologiem, że nie ma jak zweryfikować tego, co tam biologowie mówią i jeszcze tego przełożyć na kwestie teologiczne, emicznie jakby błędnie uchwycone stanowisko emiczne katolików, tego, w co oni wierzą. Mimo że pan Majewski sam jest katolikiem, teologiem. Ja nie rozumiem tej niekonsekwencji. Czemu on to mówi? I on nie chce tego wyjaśnić w spotkaniu. To jest redukcja jedna, nie tylko do materializmu, ale i redukcja do samej biologii, bo na poziomie fizycznym można by było uznać, że z perspektywy jakiejś tam wieczności, innego porządku, nawet czasowego, nie tego doczesnego, to, co było przed grzechem pierworodnym, jest poza tym czasem, który my znamy i możemy zbadać. Jeżeli nastąpił jakaś przemiana, zepsucie całej materii, całej przyrody w wyniku grzechu pierworodnego, to już ono mogło nastąpić na poziomie kwantowym na przykład, czy jakimś innym nam nieznanym, nie biologicznym, bo biologiczny to jest poziom od pewnego zjawiska, od poziomu tam komórek i później dalej narządów i tak dalej. To jest biologia, a poziom kwantowy, czy jakiś tam poziom fizyczny nawet, atomowy, to już jest poziom dalej niż biologia. I zmiany w wyniku grzechu pierworodnego mogły w zasadach w ogóle takich, które sprawiają, że my nie jesteśmy w stanie zbadać tego, co jest przed grzechem pierworodnym, bo to jest zamknięte poza naszym czasem. Cała historia świata, jaką my znamy, to jest jakby już po grzechu pierworodnym, albo obok. To jest rzeczywistość oddzielona od rzeczywistości rajskiej, patrząc emicznie. Co z tego wynika? Jeżeli więc ktoś próbuje obalać konsekwencje grzechu pierworodnego na podstawie redukcjonistycznej perspektywy biologicznej, to błędnie definiuje samo stanowisko emiczne katolików. To jest błąd metodologiczny, jeśli chodzi o badanie znaków i kultur. Błędnie definiuje, jak znaczy dany system wierzeń w jej religii, niezależnie od tego, czy to katolicyzm, czy jakieś tam inne religie. To jest prymitywny redukcjonizm. I choćby cała biblistyka, cała humanistyka to robiła. I to jest ciekawe, ja to wykazywałem, rozmawiałem o tym z Marcinem przed 10 laty, że taka jest tendencja niekonsekwentna w całej humanistyce w nauce, że jak badamy kultury tam jakichś odległych kultur z Afryki czy z Ameryki, Indiańców różnych, no to my tam uwzględniamy przekaz pozawerbalny, żeby nie oceniać ich intencji, tak, to żeby skupić się na pozawerbalnym. A gdy badamy kulturę katolicką, to nie, to stosujemy stare redukcyjne zasady sprawiające, że utożsamiamy wierzenia, zresztą to jakby już podważyła Mary Douglas w swojej na przykład takim twierdzeniu, że księża katolicy w Irlandii krytykujący, śmiejący się z katolików pobożnych, którzy wyznawali jeszcze piątkowy post, praktykowali piątkowy post, że to są tacy zaściankowi Irlandczycy katolicy, a ci księża przejęli właśnie narrację z uniwersytetów, z akademii, taką kulturowe przedsądy akademickie, bo one nie można ich nazwać nauką, one nie są nauką. Tyle w tym temacie, ja to już o tym już mówiłem, może jeszcze dokończę. Nie wiem, czy już... A! 'Przeprowadzi całą tę
Ktoś mi tu pisze, nie ma waszych żadnych komór, to wasza narracja. No twoją narracją jest to, że nie ma komór. Tak, dobrze. To pańska narracja, że nie ma komór. Skąd wy to wiecie? Skąd wy to wiecie? Tak. Grzegorz Braun po raz wtóry wciąga ludzi właśnie, to na tym polega też manipulacja metodologiczna, która dotyczy i łączy go z panem Marcinem Majewskim, że powołuje się na pewne dane, na kompetencje, na różne badania naukowców, wiedząc, że większość ludzi nie jest w stanie ich zweryfikować, więc wierzy Grzegorzowi Braunowi czy Marcinowi Majewskiemu na słowo, na zasadzie efektu aureoli, nimbu mądrego, elokwentnego człowieka, który czy to jest naukowcem w danej dziedzinie, czy to się mądrze wypowiada, abstrahując od tego, że nie ma takiego, co się na wszystkich dziedzinach zna. Marcin Majewski nie jest biologiem. Grzegorz Braun musnął historię, ale też nieprecyzyjnie się wypowiada, co Anna Mandrela wskazywała na piśmie inni. Ostatnio pan Jerzy Wasiukiewicz wskazywał na to w swoich wystąpieniach. I sęk w tym, że wciąga ludzi w narracje oskarżycielskie, deprecjonujące jakąś uznaną normę, tak? Których ci ludzie nie mogą zmierzyć, a więc muszą, mimo iż sam obala dogmatyzm tak zwanej nauki, to sam proponuje kontrdogmatyzm. Tak samo jak w przypadku maseczek. Problemem terroru maseczkowego i szczepionkowego było to, że się odchodzi od dotychczasowej normy, zmusza ludzi do zmiany normy w wyniku terroru innowacji i deprecjonuje na podstawie niesprawdzonych teorii, że szczepionki, że to coś pomogą. Odwodzi ich do zachowania zgodnego z dotychczasową normą oddychania z odsłoniętą twarzą. I oczernia całe masy społeczne, tych, co mają wątpliwości, nie chcą się szczepić, tych, co nawet mówią o jakichś odczynach, że są źli. Tak? Ale co proponują w zamian te środowiska? Nagle i zwolennicy Grzegorza Brauna pokazują ludzi, którzy nosili maskę, czy się szczepili. Ich wyśmiewają jako złych. Zaraz. Przecież to jest ten sam błąd. Wpadnięcie w tą samą fałszywą alternatywę. A wspólnym mianownikiem jednej i drugiej fałszywej alternatywy jest deprecjonowanie bez dostatecznej racji. Tak? Ktoś może indywidualnie, nie to jest problemem, że ktoś nosi maskę czy się szczepi, tylko że po pierwsze zmusza do tego innych, odchodząc od normy, a po drugie, że deprecjonuje ich, oczernia. Dwa, niektórzy nawet nosząc te maski, później się od tego odeszli, zauważyli, ocenili sytuację i dobrze. Natomiast ci, co zawsze działają w kontrze, czasem trafią, a czasem nie trafią. Tylko jak nie trafią, to tego nikt nie widzi z ich bańki, tylko widzą to, kiedy im się udało mieć rację. A tego momentu, kiedy Grzegorz Braun sam sobie zaprzecza, wpada w hipokryzję, już inni ludzie nie widzą. Nie tylko powiedział, mówiłem o tym przed chwilą, proszę nie manipulować i nie zakłamywać tego, co przed chwilą powiedziałem, Bujakowski Dev. Braun dzień wcześniej powiedział, nie, że nie ma dowodów, tylko że komory w Auschwitz to fake. Jeszcze powiedział niestety i nazwał takie twierdzenie prawdą. To było dogmatyczne twierdzenie, nie przedstawiające żadnej jakby... To znaczyło, że to jest bezsprzeczna prawda. On to dogmatycznie traktował, że to fake, bez żadnych niuansów, że to jest jego hipoteza, że trzeba to sprawdzić. Dopiero później w wywiadzie zmienił swoją narrację, w czym wpadł w niekonsekwencje. Istotą jest nie to nawet, co literalnie mówi, dlatego podawałem przykład pana posła Ćwika i jego manipulacji, tylko to, jak wypowiedź wybrzmiewa. Grzegorz Braun obwarował swoją wypowiedź tak, żeby wybrzmiała jako stwierdzenie zdecydowane, że tych komór nie było. Ojej, wyłączyło mi się. Kliknęło mi się i się wyłączyło ustawienie wywiadu, który miałem analizować. Wyłączył mi się niestety ten wywiad. Co tam miałem w temacie? Pan Bąkiewicz. Ja z panem Bąkiewiczem też polemizowałem swego czasu dość ostro. Natomiast atakowanie go, że zbił dziewczynkę i to... Cio być, ty! Reklamy jakieś głupie. Europa to wartości
Talmudu. von der Leyen, żydowskie poczucie osobistej odpowiedzialności i sprawiedliwości. Ale pan, panie Grzegorzu, działa według metod talmudycznych, operując narracją. Konsekwencje materialne, uwaga, finansowe, życiowe, to się przekłada na swoje zamiary i otwarcie okna możliwości, a centrum. Ale w sprawie tych agresorów bijących, atakujących kościoły, tutaj na pana Bąkiewicza rzucono się nieuczciwie. Bowiem, jeżeli ta kobieta tam brała udział z tymi agresorami, to powinna się liczyć z tym, że ktoś broniąc kościołów użyje wobec niej siły. I to jest uprawnione użycie siły. I w tym wypadku należy stanąć w obronie pana Bąkiewicza. Tak jak stawałem w obronie Grzegorza Brauna i też najbardziej pomagają nie Grzegorzowi Braunowi, ale jego błędowi ci, co go oskarżają o antysemityzm, o rasizm, o jakieś wariactwo, choroby psychiczne, o to, że jest takim agresorem. Nie, pan Braun jest bardzo miłym człowiekiem, dopóki się mu nie nadepnie na piętę. I tak jak tutaj w tym wywiadzie z panią Andrą Mandrelą, miła w momencie, gdy ona powiedziała, że nie będzie atakować razem z nim Mencena, tak jak wcześniej nie atakowała Brauna, to powiedział, a szkoda, zaczął jej przerywać, wchodzić w to wypowiedzi i tutaj ujawnił jakby, czego on wymaga. Wymaga ślepej wiary w oskarżenia. Dla niego problemem jest to, że doktor Anna Mandrela nie chce razem z nim oskarżać. To jest problem. Dobra, skończę ten temat. Może do niej później wrócę. Wyciszę trochę, żebym słyszał na boku. Bo chciałem przejść do tematu Ukrainy. Co my mamy promować? Jaką narrację na temat Ukrainy? Nie, to jest oczywiście manipulacja, żadne uprzedzenia redaktora. Redaktor dał mu czas, wyraził jakby zdumienie jego słowami, że nie rozumie ich, a Braun dalej nie wyjaśnił tych słów, utrzymał widzów i jego w przekonaniu, że powiedział to, co powiedział, w sposób, w jaki powiedział i szył dalej. Tak, żeby ta wypowiedź dalej jeszcze bardziej tak wybrzmiała jako negacja tych komór. Nie poddanie wątpliwość warsztatu badawczego, ale negacja komór. Natomiast Braun w tym wciąganiu ludzi w to podważanie narracji, akurat w przypadku Pileckiego, który dawał raporty z Auschwitz, przytoczył nieprawdy, tak? Bo już we wcześniejszych raportach Pileckiego z 1943 roku były wzmianki o gazowaniu. Tyle. Ta kampania bardzo przyspieszyła, A co do narracji na temat Ukrainy, bo do tego wracam, my powinniśmy promować narrację bohaterów Ukrainy, którymi są ci, co kryli Polaków w trakcie rzezi wołyńskiej przed banderowcami. Jest z tym ten problem, o którym mówił Krzesimir Dębski przed chyba 8 laty, że kiedy chciano przyznać tym rodzinom medale, to trzeba było od tego odejść. Były wzmianki o gazowaniu. Wprost o gazie. Proszę nie manipulować, proszę przytoczyć. Daj Boże! Powinniśmy promować jako bohaterów tych, którzy bronili Polaków przed banderowcami i często ginęli z rąk banderowców. Wielu Ukraińców ginęło z rąk banderowców. Dlatego jeżeli się głosi hasła słuszne, jakiejś nieuczciwej, niesprawiedliwej polityki, dawania pewnych świadczeń Ukraińcom, kiedy Polacy do nich nie mają dostępu i różnych takich zagłaskiwania tego banderyzmu, to trzeba zwrócić uwagę na to, że bronimy również tych prześladowanych na Ukrainie Ukraińców, którzy tam mają przerąbane. Są terroryzowani na Ukrainie przez potomków banderowców za to, że są potomkami tych, którzy na banderyzm nie chcieli przystać, którzy często oddali życie, bo nie chcieli jakby przyłączyć się do mordowania Polaków, bo Polaków kryli.
Tych trzeba promować. Fazę szczytową krytyki. Mam uwagę na to, że Stany Zjednoczone, nawet pod nową administracją, który w najwyższym stopniu reprezentuje Nawrockiego i bardzo często się pojawia to pytanie, czy jeśli Sławomir tak, ale ja nie jestem wyznawcą Zgubiłem ten fragment, przepraszam Państwa. Imigranci. Kościół Sikorski. Tak, i ten cały spór Sikorskiego, co tam zaatakował Kościół, biskupów, że tam coś powiedzieli. No to jak to jest? Nie, to nie jest rozwiązywanie też kłopotów innych, tylko my sami sobie wtedy pomagamy, bo ci Ukraińcy tu są. I elementem obrony własnych jakby interesów jest obrona też Polaków na Ukrainie, czy to obrońców Polaków. Budowanie sobie jakiejś politycznej alternatywy do sojuszu wśród sąsiadów, bo to jest konieczne, sobie budować dobre relacje z sąsiadami. I trzeba taką narrację promować, żeby tą narrację stawiającą jako bohaterów Ukrainy, tych, którzy bronili Polaków, promować. Pamiętajmy, że na Ukrainie są też Polacy. Tutaj oczywiście trzeba pewnej ostrożności, bo te bandy banderowskie, satanistyczne, które niestety są żywe i tam terroryzują różnych Ukraińców również, będą się wyżywać. Będą się wyżywać. No tak. Tych sprowadzać właśnie. Polaków z Ukrainy. Polacy z winnicy, co poszli piersi na front wypchnięci. A dajcie spokój z tą bronią. No nie wiem, zginął mi ten, gdy Braun tak zaatakował Annę Mandrelę. A szkoda, zaczął mi przerywać. No, dopóki ja znam Grzegorza Brauna, jest bardzo miłym człowiekiem, dopóki się nie zacznie go krytykować. I tak jak zacząłem tutaj na początku wywiadu, nie wiem, czy to było słychać, jak jeden człowiek, o którym tu już wspomniałem, gdy wspomniałem mu, że spotkaliśmy się na spotkaniu Korony, to nagle przestał się odzywać, a po roku, gdy zaczął atakować świętego Józefa z pozycji takich redpilowskich, że był jakimś mięczakiem, obrażał go, bluźnił, że Pan Bóg zrobił Ojej, nawet tego nie wypowiem. To nagle mu przypomniałem, zacząłem oponować przeciwko temu i mu przypomniałem, jak to jest. Chciałeś wywiad robić online, gdzie ci zaproponowałem osobiście to i przypomniałem, że byłeś na spotkaniu Korony Brauna i próbowałeś jakieś swoje koncepcje przedstawić, to nagle zamilknąłeś. To już bo ci przypomniałem o tym jakby wątku politycznym, a później byłeś odpowiedzialny za tą całą organizację spotkania patriarchatu, gdzie był Korwin i co później zostało przyklejone do Konfederacji, to zacząłeś mnie obrażać, że jestem prostacki. Co to jest za argument? To jest próba odwrócenia uwagi od problemu, na który ci zwróciłem uwagę. Próba jakby wywołania we mnie emocji, żebym ja się oburzył, że ty mnie nazwałeś prostackim. Dobrze, ja mogę być... I ucinasz temat i cię nie ma. Tak samo zresztą Sebastian Pitoń. Jak mu zwróciłem uwagę na jego niekonsekwencje w libertarianizmie nawet, już nie mówiąc o tym, że proponuje, by zostawić kościoły na profanację. I Braun tego Sebastiana Pitonia nigdy za to publicznie nie skrytykował, ale go promuje. Natomiast wyrzuca Mentzenowi i Bosakowi, że tam rozmawiają z Sikorskim czy z innymi, że się dogadują, że przysiadają się do stolika z ludźmi, których krytykują ostro i tej krytyki nie wycofują. A Braun, ludzi, z którymi tworzy szeroki front. Nawet słowem nie piśnie o nich źle.
To właśnie swoich trzeba krytykować. Tym bardziej. Jeśli publicznie robią coś źle, to ja mam obowiązek, ja tak w sumieniu zawsze mam, jak mój człowiek, którego znam, robić to pierwsze jego krytykować, wytknąć. Jeżeli nawet chcę go za coś pochwalić, to mam obowiązek mu wytknąć zło, a nie na odwrót. A brat na odwrót, tych, z którymi on współpracuje, to słowem nie piśnie, bo lojalność taka zespołowa, przecież to jest plemienność, to jest sprzeczne z cywilizacją łacińską, gdy nie tylko nie mamy względu na osobę, ale przede wszystkim od swoich więcej wymagamy. Od siebie najwięcej i od swoich. A wyrzuca to jest takie przewrotne zasiadanie przy stoliku, co jest takim lewackim, manipulatywnym argumentem, nawet nie lewackim, sprzecznym z logiką, bo nie rozlicza się z budowy mostu firmy, która przegrała przetarg na budowę mostu. A Braun wszedł w tą narrację, przecież myślałem, że to jakieś prymitywy tylko gadają, a Braun zaczął to u Jaruzelskiej przytakiwać, gdy Jaruzelska to powiedziała, no przysiedli się do stolika, a Braun, to fakt. To fakt. Nie, to nie jest fakt. To jest pana manipulatywna interpretacja, którą pan powtarza za powszechną narracją medialną. Nie, bo ci właśnie robią, ci nie tylko swoi, ale ci ludzie, których Braun laurkę im wystawia, jeśli ma laurkę wystawia, jeśli z nimi publicznie współpracuje, to jest obowiązkiem odciąć się od tego zła, które głoszą. Skrytykować po prostu. Mógł powiedzieć, w tym i w tym się zgadzam z Janem Pińskim, to jest cenne, to jest ciekawe, ale tutaj głosi niestety, przestrzegam państwa przed tymi poglądami. A Braun co powiedział? W wywiadzie na kanale Gadowski TV ze Zwiewką. Wystawił mu 2-minutową laurkę, inteligentny, świetny szachista, polecam jego pracę, może się jeszcze uda jakąś książkę napisać. A ani słowa odniesienia do rzeczy, które Zwiewka przedstawił jako zarzut wobec Pińskiego. Przecież to jest, tak się nie robi. Natomiast Mencen, który zasiadł na rozmowie z Trzaskowskim, Sikorskim, u Dudy, on tego Dudę, tego Trzaskowskiego krytykował. I to jest taka hipokryzja. Ja wiem, bo to jest wygodne. Braun wie, w co wchodzi. Wchodzi w takie narracje, które ludzie, jakby gdyby ktoś je skrytykował, to by musieli się przyznać sami do swojego błędu, bo większość ludzi tak robi. Jak się z kimś już dogaduję, to już przestają go krytykować, albo jakieś korzyści mam z tego. Tym lepiej. I przyznam, że nie zakładałem, że Andrzej Duda będzie wzywał do tego, że... Bo powiedział, że jest na przyszłą współpracę pana z Nową Nadzieją, z Ruchem Narodowym, jeśli będą na przykład kolejne jakieś tam wybory samorządowe, czy to poszło z Ruchem Narodowym, jeśli będą na przykład kolejne jakieś tam wybory samorządowe, czy to poszło tak daleko, że już nie widzi pan szansy na współpracę. Pani Jolanto, a to jest do mnie pytanie, co za problem przyznać, że się mylę? A nie, może coś źle. Nie, no znowu mi się wyłączyło, kliknęło mi się w ten laptop. To Braun mówił, kto jest zdolny w godzinie próby zająć stanowisko, ją przedstawił jako siebie, że on był tam. A no już tego wyborcy Brauna nie widzą, że no każdy tylko był trochę w innym obszarze. Mencen był zagazowany na proteście rolników, zagazowany, no gazem dostał tym pieprzowym po oczach. Kto był w czasie obrony kościołów? Mencen jest, nawet do dzisiaj wyrzucają mu to lewacy, że bronił kościołów, że jeszcze bez maski stał pod kościołem, to mu wyrzucają. No i trzeba jednym i drugim przyznać rację. A nie mówię, że tylko ja sprawiedliwy w godzinie próby. Każdy tam w innym obszarze działał, a tak się składa, że Braun nie wytknął, nigdy nie odciął się od tych haniebnych słów Sebastiana, który atakował obrońców kościoła. A tak się składa, tego nie wyrzucam Braunowi, bo nie musiał wcale się pokazywać, ale Brauna nie ma nigdzie, nie możemy znaleźć wzmianki o Braunie w trakcie obrony kościoła, natomiast Sebastian Pitoń, który atakował obrońców kościoła, jest w szerokim froncie Brauna, nigdy za to przez Brauna nie skrytykowany, a Mencen zły. W szerokim froncie był Korwin. Czy jest jeszcze, czy był? Korwin, któremu się właśnie Mencen sprzeciwił w sprawie aborcji. Mencen, obroniąc katolickiego stanowiska w sprawie aborcji w przypadkach letalnych, bo tam partia Korwin miała swoje stanowisko sprzeczne z nauką katolicką i wtedy Mencen właśnie postawił się, broniąc stanowiska katolickiego. To jest ideowość. I mówienie takie, że marsz po centrum to jest jakieś odejście od idei Konfederacji. Jakich idei? Konfederacja od początku miała Leroya, miała różnych ludzi, miała właśnie Korwina. Z szerokiego frontu, z szerokiego spektrum
ludzi właśnie centrowych, co nawet Korwin przyznawał, czy tam Winnickie w tym jednym. Przy czym stał Brown, który wtedy mówił o cywilizacji łacińskiej, której tak notorycznie w metodach zaprzecza. Ja Państwu zwracam uwagę na metodę. Nie dajcie się wciągnąć w to, co Brown wam proponuje, dyskusję na argumenty. Bo on wam powie, stwierdzi z pewnością, że tak było, tak przeczytał w takiej książce, a jak wy to macie zweryfikować? Jak większość z was w każdej tych szczegółowych spraw nie jesteśmy specjalistami. On może mówić to, co uważa, to, co jest jego interpretacją, przedstawiać jak fakt. Kto inny przedstawi inną interpretację jak fakt, nie możemy tego zweryfikować. Oceniajmy po metodach, po niekonsekwencjach wypowiedzi, po tym, jak właśnie promuje swoich, wpada w hipokryzję, w moralność Kalego, jemu wolno insynuować, a jak inni insynuują, to tak pięknie im wytyka i świetnie jakby wykłada, na czym polega istota insynuacji, że nie mówi się wprost, ale tak by wszyscy zrozumieli. To jest istota nie tylko insynuacji, ale to mijanie się litery, mijanie się sensu wypowiedzi, jaki wybrzmiewa publicznie do ludzi z literą, żeby później na tej literze grać, to jest też istota faryzejskiego talmudyzmu, co wyjaśniłem wcześniej. A tam nie możemy tam też za dziadka, że ma zdjęcie z jego dziadek z dziadkiem Trzaskowskiego, czy tam jacyś przodkowie, bo no, Grzegorz Braun, ja tak kiedyś miałem podejście do niego, bo on sam mówił, że odciął się od swojej rodziny, że ma inny pogląd, że ma swoje stanowisko. Także no mogło tak być, tak? Kto jest ziomalem Rudego? To do mnie? Nie. Grzegorz Braun no, mógł się odciąć od działalności swych przodków, nie zgadzał się, krytykował i swojego stryja, i innych swoich przodków, także sam mówił, że się nawraca, że dopiero się uczy, że wraca do tradycji katolickiej, także pewne jego błędy na początku tak się stonował ze swoimi pewnymi insynuacjami, którymi wcześniej się posługiwał. I myślałem, że on rzeczywiście przeprowadza taki proces proces nawracania, tak? No ale później znowu wrócił do metod, które go łączą z Pińskim i z tym środowiskiem dalekim od Kościoła, uderzającym w Kościół, uderzającym w obrońców kościołów. To wszystko, co tu już przedstawiałem. Patrzmy po metodach, które ludzie stosują, nie po deklaracjach, bo te mogą mówić takie, jakie ludzie chcą słyszeć. Ich docelowy elektorat. I mogą lepiej wykładać wrogowie Kościoła. Ja teraz nie zarzucam tutaj nikomu, że jest wrogiem Kościoła. Że nie chcę się zapędzać, żeby... Dużo komentatorów widzę. Proszę nie obalać chochoła, Peter Rince. Kto mówi, że Braun jest wrogiem Kościoła, a tak literalnie? Nie taka jest moja teza. Obala pan chochoła. Wróćmy do tezy. Wróćmy do moich argumentów. Proszę się do tych odnosić, a nie do własnych chochołów. To co, według pana, panie Peter, mam Brauna nie krytykować? Braun jest nietykalny? Nie wolno pisnąć słowa krytycznego wobec niego? Jestem tym, który Brauna bronił, gdy był oczerniany. I przestrzegałem wtedy antybraunistów najbardziej zagorzałych, że robią to samo, co Braun. Insynuują, operują, szyją narracje talmudyczne, których większość ludzi nie może zweryfikować, operują opowieści, tworzą Braun, choroby psychiatryczne na odległość mu insynuują, a w ten sposób pomagają mu, bo pomagają jakby tworzyć z niego nie tyle Braunowi pomagają, to źle powiedziane, co błędowi Brauna pomagają. A co to Braun? To nie ma błędów. Ja te błędy mu wykazuję. Proszę więc nie uciekać się do ogólników w takiej chochołów, jakoby ja jestem antybraunistowski film, kolejny już zawzięty na Brauna. To jest manipulacja, panie Peter Rynce. To jest manipulacja. To nie jest odniesienie się do moich argumentów, które przedstawiłem. Sęk w tym, że pan Braun nie walczy z bandziorami, tylko zapędza Polaków, wciąga ich w fałszywe narracje, by się później naparzali. Sam mówi, daje uśmieszek i mówi, rozkminiajcie, towarzysze. Domyślajcie się, snujcie swoje narracje. No i co robi? Wpędza Polaków w to, by się zagryzali. W tą samą metodę, na której budował popis. Wciąga w dywagacje, w dysputy, przedstawia jak pewniki, najpierw mówi jak o pewnikach, a później się wykręca, że tak naprawdę nie mówił o pewniku, że nie ma tych komór, że te komory w Auschwitz to fake, tylko że on walczy z dogmatyzmem, no a sam przedstawił, jak dogmat przedstawił swoją interpretację. Sam sobie zaprzecza. Niestety tak nie walczy z bandziorami, daje paliwo tym, którzy odwrócili uwagę od Jedwabnego w stronę potwierdzenia fałszywej narracji o Polakach, że są zawziętymi antysemitami, a tu jeszcze do tego neguje narrację na temat Polaków, którzy cierpieli w Auschwitz.
Auschwitz-Birkenau, bo tak to funkcjonuje, tak? Auschwitz-Birkenau. To jest takie właśnie literalne mówienie jednego, a później zdecyduję o tym, jaka moja wypowiedź ma znaczenie, jak mi zarzucą. Zobaczę, co mi zarzucą i wtedy zdecyduję, jak będę interpretował swoją wypowiedź. Co pan zrobił dla Polski? Szanowna pani, Braun, jak dostanie sprawę w sądzie, to zbiorą na niego ludzie 200 000. Jak ja miałem sprawę w sądzie za nienoszenie maseczek, to byłem z tym sam, tak jak wielu ludzi. I odpowiadam tylko pani na głupie pytanie. Jedyne, co mogę robić, to was edukować i przestrzegać przed manipulacjami Brauna, który działa metodami popisu, wciąga ludzi w żarcie się o rzeczy niepewne, których nie mogą zmierzyć, odwraca ich i uczy ludzi metody budowania narracji oskarżycielskich, a później też oskarżania siebie na podstawie niepewnych rzeczy, które przedstawia jak dogmat. Uczy tej plemienności, moralności Kalego, to jest antycywilizacyjne. Uczy hipokryzji, głoszenia jednego, wielkich słów katolickich, cywilizacja łacińska, a potem w metodach zaprzeczania tego. Uczy ludzi hipokryzji. Tak się żadnej Polski nie odbuduje. A co zrobił Braun? Dużo zrobił. A nawet gdyby ktoś zrobił wspaniałe rzeczy, to co? To znaczy, że mamy przymykać oko na jego wady, na jego błędy, na krzywdy, które wyrządza ludziom, oczerniając Mentzena, Bosaka w pełnej hipokryzji słowa, gdy mówi, że gdy Bosak mówi byle nie Trzaskowski, to mu to wyrzuca, szydzi z niego, że jakby to coś złego było, a potem sam poparł Nawrockiego. To jest hipokryzja czystej wody. Nie, właśnie Braun czynem przeczy swoim deklaracjom, czego dałem wam dowody. Proszę odnieść się do moich argumentów, a nie używać tu manipulacji ad personam, co pan zrobił, bo to jest ad personam. Nie jestem tu po to, by się państwu chwalić, co zrobiłem. Wróćmy do rzeczy, bo to jest klasyczna manipulacja i takich manipulacji niestety uczy was Grzegorz Braun. Jesteście zmanipulowani. Proszę się odnosić, panie Peter, do argumentów, których użyłem, a nie wrzucać nowych wątków, bo tak zawsze można. Kiedy ktoś mi, to jest taka jedna z metod manipulacji, kiedy ktoś mi przedstawia argumenty obalające moje stanowisko, które mi nie pasują, to ja mu wrzucę jakiś inny temat. Wrzucę mu jakiś inny temat. Do kwestii maseczki Bosaka już się odniosłem w tym odcinku. Nie będę dla pana się powtarzał. Nie jest problemem, że ktoś nosi maseczkę, tylko problemem było, że ktoś do niej zmusza, bo to była kwestia trudna, wątpliwa. Nikt nie wie, co było dobre wtedy, czy nosi. To trudne dla większości ludzi, to nie do zweryfikowania. Tylko nie jest problemem to, że ktoś nosił maseczkę, że się zaszczepił, tylko że zmusza do nich i deprecjonuje innych na tej podstawie. Bo można się tu pomylić, można mieć różne stanowiska. I to jest cywilizowane. Natomiast kiedy zwolennicy Brauna i nawet sam Braun zaczynają innych deprecjonować, że się zaszczepili, że nosili maseczkę, to popełniają dokładnie ten sam metodyczny błąd, co ci, którzy atakowali za nienoszenie maseczki i za nieszczepienie się. Bo w sprawie trudnej i wątpliwej atakowali za stanowisko ludzi, którzy atakowali ludzi tylko za to, że mają inne stanowisko, nie wierzą w naszą narrację, w nasze rozwiązanie problemu, w nasze niepewne stanowisko w trudnej sprawie. To był problem. Oczernianie innych, deprecjonowanie, szantaż, niszczenie im życia. Nie to, że ktoś nosił maskę, czy się szczepił, czy nie nosił maski, czy się nie szczepił. Bo Bosak czy Mentzen nie są medykami, nie wiedzą, jak jest w tej sprawie. Ja nie nosiłem maski, miałem za to sprawę w sądzie, no i co? I dobrze wiem, że nie to jest problemem, że ktoś nosił maskę. Nigdy to by było podłe z mojej strony, gdybym kogoś jakąś w sklepie, sklepikarkę zaatakował, że ma maskę, tak jak niektórzy proponują. Akurat tutaj myślę, że Braun tego nie proponował, bo aż tak, jak niektórzy jego zwolennicy, to aż na to by sobie, mam nadzieję, nie pozwolił. No ale to, że Braun nie był w stanie odpowiedzieć, na czym polega wielkość mszy w rycie trydenckim, to chyba nic złego, bo na tym polega wielkość mszy świętej, że jest niewypowiedziana. Jest tajemnicą, misterium, ofiarą. No to jest, no jako człowiek świecki, no to może i dobrze, że tak odpowiedział. To nie jest akurat nic złego. Tutaj, czy nie wiem, czy to zarzut jest, czy...
Ale nie wie, pan mówi, że w założeniach antykowidowych covidowcy chcieli uchronić siebie szczepiąc innych, no ale przy okazji szkodzili tym, których chcieli szczepić, którzy mieli wątpliwości moralne czy medyczne uzasadnione, bo nie wszyscy lekarze tutaj się zgadzali, byli tacy, którzy przestrzegali przed szczepieniami, tymi konkretnymi i przedstawiali pewne argumenty, a więc zmuszanie do odejścia od normy jest w tej sytuacji nieuprawnione. To był rodzaj terroru i innowacji. No i pięknie, że polecił jakby przyjście na mszę świętą wszechczasów. Ja tu mam jeszcze swoje stanowisko w tej sprawie, ale już na jego temat zabierałem głos. Szanowni Państwo, będę kończył. Będę kończył, bo zapomniałem tam na dole o czymś w kuchni i sobie przypomniałem właśnie. Nie, proszę się nie bać, nic się tam nie spaliło. Ale będę kończył. Dobrej niedzieli. Z Panem Bogiem, dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, polubcie kanał, obejrzyjcie filmy w zakładce wideo, na playlistach. Piosenki są, propozycja Mistyczny styl życia, taki film Grzeczne chamstwo, mili Państwo. Różne playlisty sobie możecie przejrzeć. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Zostańcie z Bogiem, a jak jedziecie gdzieś samochodem, to Boże was prowadź. Boże was prowadź. Gdzie to się wyłącza? Nie umiem.